Cześć, witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Yamaha Portasound PSS 580. Czy oby na pewno to jest serwis? Zapraszam, zobaczymy. Słuchajcie, wczoraj robiłem sobie przetwornicę, miała być na kanale, czy będzie to nie wiem. Dostałem telefon. Są organy, czyli fachowo syntezator do naprawy, ponieważ zasilanie, coś tam nie działa z zasilaniem, z gniazdkiem. Ok, jeszcze wczoraj wieczorem miałem ją już u siebie i pierwsze co, popatrzcie na to. Zasilacz. Jaki z tym był? Od razu widać, że zasilacz jest nieoryginalny, ale ok. Nie musi być oryginalny, ważne, żeby spełniał swoje parametry. Gniazdko, popatrzcie na to. Gniazdko było przyklejane tutaj, bo po prostu nie łączyło. Ten gniazdko i to złącze po prostu nie pasuje. Nie jest oryginalne. Zaraz sobie zobaczymy, o co w tym naprawdę chodzi. Oprócz tego, że to nie pasuje do siebie, to jeszcze tutaj jest jeden problem, ale to zaraz Wam pokażę. Położymy sobie to tak, podepniemy i zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ok, podpinamy zasilanko do naszych wtyczusi, naszą wtyczusię do naszego gniazdka. Power. Ciemno. Nic się nie dzieje. Poruszymy tutaj tym gniazdkiem, tym złączem. Jest. Ale oprócz tego słychać przydźwięk sieciowy z tego zasilacza. O, jest, działa tam. Posłuchajcie tego. Słychać? Mam nadzieję, że to słychać. No i przestaje łączyć. No i co możemy zrobić? Słuchajcie, no najprościej jest kupić zasilacz. Nie ma sensu modyfikować tego gniazda pod to złącze. No bo to się mija z celem. Zakup takiego złącza pod to. Lepiej kupić zasilacz, który będzie nam odpowiadał. Ja nie kupowałem, bo miałem coś takiego po prostu w swoich zasobach. I co się okazuje? Zasilacz, który wygrzebałem tutaj, on już tego przydźwięku sieciowego nie ma. Mało tego, ma jeszcze taki filtr, który jeszcze jakby były jakieś śmieci tutaj, to ten filtr ograniczy te śmieci. No i co, podepniemy to i zobaczymy, jak to chodzi teraz już na tym zasilaczu. Jeszcze Wam powiem, żeby nie było, ten zasilacz, w ogóle to jest przejściówka z angielskiej wtyczki na naszą wtyczkę. Zasilacz jest, nie wiem, czy to zobaczycie, 9V 450 mA. Ten, który ja wygrzebałem, ma 12V 700 mA, czyli będzie aż nadto idealny. A jak sobie zobaczymy na organki, czy na ten syntezator, to tutaj mamy zasilanie 9-12. I oznaczenie, gdzie plusik, a gdzie minusik. Minusik jest na zewnątrz, plusik jest w środku. I tak też musimy szukać zasilacza. Czyli każdy zasilacz ma taką informację podane, a przynajmniej powinien mieć. A jak nie, to musimy zmierzyć po prostu, podpinając do gniazdka zasilacz i zmierzyć, gdzie mamy plusik, gdzie mamy minusik. Podpinamy to i posłuchajcie, jak teraz będzie to działać. Dobra, słuchajcie, podpięte nam zasilanie jest. Wpinamy sobie wtyczusię nową. Power on. Cisza. Poruszamy. Na coś może naciśniemy. Tylko żeby dźwięk słychać. Dobra, ruszamy. Nie zanika zasilanie. Do mikrofonu Wam przyłożę, że nie ma już tego przydźwięku. Posłuchajcie. Cisza. Super. I tyle. Tutaj więcej nie potrzeba. No, czy to jest naprawa, czy to jest serwis? Ocencie sobie sami. Słuchajcie, ja jeszcze tylko wyczyszczę. Tutaj jakieś taśmy są. Przeczyścimy to, odkleimy
te taśmy wszystkie. No i co? No i wraca do chłopaka, który chciał się uczyć grać i będzie mógł się uczyć grać teraz. Super Express, zasilacz dajemy nowy. Tyle. To wszystko. Ja sobie jeszcze przeleczę tutaj wszystkie klawisze, bo byłem poproszony o sprawdzenie, więc przelecę sobie wszystkie klawisze. Co prawda nie znam się totalnie na tych syntezatorach, ale sprawdzimy, czy chociaż wszystkie się tam funkcje zaświecają i czy wszystkie klawisze chodzą. I tyle. Przydałaby się instrukcja do tego jakaś. Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. No chyba działa. Zagrałbym wam coś, ale nie potrafię. Tyle. Dziękuję za obejrzenie. To taki serwis, żebyście po prostu wiedzieli, że czasami takie rzeczy się zdarzają. Nie każdy potrafi się znać na sprzęcie i nie każdy potrafi wiedzieć, że na przykład wtyczka nie pasuje. I od tego jesteście właśnie wy, żeby dobrać taką wtyczkę, czy przerobić. Tutaj przerabianie było nieopłacalne oczywiście, bo zasilacz i tak siał nam tutaj zasilaniem jakimś tam niepotrzebnym, które wchodziło, a przy audio jest to konieczne, żeby to zasilanie było dobrze odfiltrowane. Ten zasilacz, który akurat miałem, to po prostu no działa dobrze, no i tyle. I tu jeszcze dodatkowo ten filtr, który tutaj jeszcze, gdyby coś z zasilacza było, to jeszcze to poprawia i słyszeliście, że po prostu nie ma już tego przydźwięku sieciowego. Tyle. Mega krótki film. Więcej tutaj nie mogę zrobić. Czyścimy i do widzenia.